10 najpotężniejszych bojowych wozów piechoty na świecie. Miejsce 10. T-15 Armata. To rosyjski ciężki bojowy wóz piechoty, ważący 48 ton. Pojazd po raz pierwszy został publicznie zaprezentowany w 2015 roku. Przewidziany jest do zastąpienia przestarzałych BMP-2. Znany jest pod nazwą Armata od nazwy zastosowanej platformy gąsienicowej, wspólnej z czołgiem T-14 lub oznaczeniem fabrycznym Obiekt 149. Pojazd został zbudowany w oparciu o podwozie czołgu T-14. Pojazd jest przystosowany do przewożenia do 9 żołnierzy desantu. W założeniu T-15 jest odpowiedzią na wciąż rozwijaną linię amerykańskich pojazdów M2 Bradley. Pojazdy T-15 są wyposażone w zdalnie sterowany, bezzałogowy moduł bojowy Erona, uzbrojony w działko automatyczne 2A42 kalibru 30 mm, z zapasem 500 pocisków i zasięgiem do 4 km. 4 przeciwpancerne pociski kierowane Kornet na 2 podwójnych wyrzutniach o zasięgu rzędu 8 do 10 km i karabin maszynowy kalibru 7,62 mm. W 2019 roku ogłoszono, że standardową armatę 30 mm zastąpi zdalnie sterowany moduł uzbrojenia Kinjal, wyposażony w automatyczne działko kaliber 57 mm o szybkostrzelności do 80 pocisków na minutę. Cena wozu jak dotąd nie jest znana. Miejsce 9. K-21. To południowo-koreański BWP. Jego produkcję rozpoczęto w 2008 roku i planowano zbudować około 900 pojazdów. Pierwsze pojazdy zostały wystawione w 2009 roku. Koszt budowy tego pojazdu jest dwukrotnie tańszy w porównaniu z M2 Bradley. K-21 jest lżejszy w porównaniu z większością nowoczesnych BWP, ponieważ został zaprojektowany przy użyciu materiałów kompozytowych, aby w miarę możliwości zmniejszyć wagę. Masa pojazdu wynosi 25 ton. K-21 wyposażony jest w działo Bofors XK kaliber 40 mm. To działo jest połączone z zaawansowanym systemem kierowania ogniem, co zapewnia lepszą celność ognia. Pojazd obsługiwany jest przez 3-osobową załogę. K-21 może przewozić do 9 w pełni wyposażonych żołnierzy. Pojazd napędzany jest silnikiem wysokoprężnym rozwijającym moc 680 koni mechanicznych. Prędkość na wodzie wynosi 6 km na godzinę, natomiast na drodze 70 km na godzinę. Średni jednostkowy koszt wozu wynosi około $3,5 miliona. Miejsce 8. Kurganiec 25. Kurganiec 25 to nowy rosyjski bojowy wóz piechoty. W 2011 roku rosyjskie Ministerstwo Obrony wydało zapotrzebowanie na następcę BMP-3, które stały się już przestarzałe. Ten bojowy wóz piechoty nowej generacji ma niewiele wspólnego z BMP-3. Kurganiec 25 został opracowany od podstaw. Naprawiono niektóre wady BMP-3. BWP Kurganiec 25 jest wyposażony w zdalnie sterowaną wieżę Bumerang BM z działkiem automatycznym 2A42 kaliber 30 mm, współosiowym karabinem maszynowym kaliber 7,62 mm i rzędem 2 przeciwpancernych rakiet kierowanych Kornet EM. Kurganiec 25 waży 25 ton. Dzięki temu Kurganiec 25 jest na tyle lekki, że może być mobilny na wodzie. Maksymalna prędkość pojazdu wynosi 80 km na godzinę na lądzie i 10 km na godzinę na wodzie. Kurganiec ma montowany z przodu silnik o mocy 800 koni mechanicznych. Szacowana cena jednostkowa tego pojazdu wynosi $5,6 miliona. Miejsce 7. Ajax. To rodzina brytyjskich wozów bojowych opracowanych w ramach programu Scout SV przez General Dynamics na potrzeby British Army. Pojazdy stanowią rozwinięcie wozów opracowanych w austriacko-hiszpańskim programie ASCOD. Brytyjska armia ma otrzymać 589 pojazdów w kilku wariantach specjalistycznych, m.in. bojowego wozu piechoty, bojowego wozu rozpoznawczego oraz wozów zabezpieczenia technicznego. W wersji Ajax pojazdy wyposażone są w wieżyczkę Lockheed Martin UK Scout z działem CT-40 kaliber 40 mm wraz współosiowo zamontowanym karabinem 7,62 mm oraz niezależnie sterowany karabin maszynowy FN MAG kaliber 7,62 mm. Na burtach pojazdu umieszczone są 4 wyrzutnie granatów dymnych produkcji firmy Thales. Napęd stanowi silnik MTU Friedrichshafen o mocy 800 koni mechanicznych.
mechanicznych. Prędkość maksymalna wynosi 70 km na godzinę. Zasięg wynosi 500 km. Załoga składa się z 3 osób. Przedział desantowy pozwala na przewóz 4 żołnierzy w pełnym oporządzeniu. Twierdzi się, że Ajax jest najlepszy w swojej klasie pod względem ochrony i przeżywalności. Pojazd posiada zaawansowany modułowy pancerz i innowacyjną ochronę przed wybuchami min. Pojazd bazowy waży 34 tony. Po dodaniu opancerzenia jego masa wzrasta do 42 ton. Szacunkowa cena pojazdu może wynosić około 7 milionów dolarów. Miejsce 6. M2 Bradley. M2 Bradley to amerykański bojowy wóz piechoty, opracowany pod koniec lat 70. Amerykańska armia szuka już dla niego następcy, jednak mimo swojego wieku Bradleye pozostają skutecznym pojazdem. Ich uzbrojeniem jest 25 mm armata automatyczna M242 Bushmaster i karabin maszynowy, a do zwalczania pojazdów pancernych przeciwnika służą 2 przeciwpancerne pociski kierowane BGM-71 TOW-2. Użycie bojowe Bradleyów przez Amerykanów wykazało, że pojazd pomimo stosunkowo niskiej masy, wynoszącej około 25 ton, dobrze chroni swoją załogę. Odpowiada za to m.in. wykładzina przeciwodłamkowa, pokrywająca od wewnątrz przedział bojowy, a także wydajny układ gaśniczy. Z przodu wieży są mocowane wyrzutnie granatów dymnych M257. Poza nimi wóz wyposażony jest w termiczną aparaturę dymotwórczą. Napęd M2 stanowi silnik o mocy 500 koni mechanicznych. Bradley jest wozem pływającym, wymagającym jednak wcześniejszego przygotowania. Maksymalna prędkość, jaką rozwija Bradley na drodze, to 66 km na godzinę, a podczas pływania 7,2 km na godzinę. Przybliżony koszt M2 Bradley wynosi około 3,3 do 4 milionów dolarów za sztukę. Miejsce 5. Borsuk. To polski bojowy wóz piechoty. BWP Borsuk charakteryzuje się zdolnością pokonywania przeszkód wodnych oraz zdolnością do działań w różnych warunkach terenowych i klimatycznych. Borsuk uzbrojony jest w armatę MK-44S Bushmaster kalibru 30 mm, sprzężony uniwersalny karabin maszynowy kalibru 7,62 mm oraz 2 przeciwpancerne wyrzutnie rakiet kierowanych Spike LR. Uzbrojenie znajduje się w wieży bezzałogowej ZSSW-30 polskiej produkcji. Szybkostrzelność działka 30 mm to 2000 pocisków na minutę. BWP Borsuk osiąga prędkość w wodzie na poziomie 8 km na godzinę, a relatywnie niewielka masa bojowa pojazdu, 28 ton w wersji podstawowej, pozwala na szybkie pokonywanie różnych przeszkód terenowych i jazdę po drodze z prędkością 65 km na godzinę. Moc silnika to 720 koni mechanicznych. BWP Borsuk to zatem bardzo mobilny pojazd. Stosunkowo niewielka masa sugeruje lekkie opancerzenie. Pojazd jest w stanie przetrwać wybuch miny przeciwpancernej lub ładunku o masie 8 kg pod dowolnym fragmentem gąsienicy albo pod centrum kadłuba. Sam pancerz Borsuka to w dużej mierze kadłub stalowy, wzmocniony ceramicznymi lub kompozytowymi płytami. Zapewnia to ochronę na poziomie 3. Ostrzał przeciwpancernymi pociskami karabinowymi 7,62 mm, a na przodzie mówimy o pancerzu o 4. poziomie ochrony. Oszacowano, że pojedynczy BWP Borsuk może kosztować około 6,6 miliona dolarów. Miejsce 4. AS-21 Redback. Ciężki bojowy wóz piechoty AS-21 to dzieło koncernu Hanwha Defense, będące rozwinięciem starszego koreańskiego BWP K-21. Redback to zaawansowany, dobrze uzbrojony i dobrze chroniony pojazd. Może być obecnie jednym z najlepiej chronionych BWP na świecie. Waży aż 42 tony i można go sklasyfikować jako ciężki BWP. Kadłub i wieża zapewniają ochronę przed pociskami przeciwpancernymi kaliber 30 mm. Redback od początku był projektowany także z myślą o wyposażeniu w aktywny system ochrony Iron Fist izraelskiej firmy Elbit. Posiada zaawansowany system świadomości sytuacyjnej Iron Vision z systemem sterowania na hełmie, który pozwala załodze widzieć przez pancerz. Ten nowy BWP ma dwuosobową wieżę. Uzbrojony jest w automatyczną armatę MK-44S Bushmaster 2 kaliber 30 mm. Wystrzeliwuje amunicję 30 na 173 mm, z której korzysta 19 krajów, w tym
tym Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i inni członkowie NATO. Co ciekawe, armatę 30 mm Redbacka można łatwo rozbudować do armaty 40 mm. Jest obsługiwany przez 3-osobową załogę i może przewozić 8 dodatkowych osób. Dokładna cena wozu nie jest znana. Jednak według wyliczeń cenę Redbacka szacuje się na $8,5 miliona za sztukę. Miejsce trzecie. Lynx. Rheinmetall Lynx to nowy niemiecki bojowy wóz piechoty. Został opracowany jako prywatne przedsięwzięcie firmy Rheinmetall. Co ciekawe, inny niemiecki ciężki BWP, Puma, również został opracowany przez firmę Rheinmetall we współpracy z firmą Krauss-Maffei-Wegmann. Puma została przyjęta na uzbrojenie armii niemieckiej w 2015 roku. Natomiast Lynx skierowany jest głównie do klientów eksportowych. Pierwszy BWP Lynx KF-31 został wprowadzony na rynek w 2016 roku. W 2018 roku po raz pierwszy publicznie zaprezentowano ulepszony Lynx KF-41. Jest to nieco większy pojazd, który może pomieścić więcej żołnierzy, ma większą siłę uderzenia i ma mocniejszy silnik. KF-41 może być najcięższym i najlepiej chronionym BWP na świecie. Waży około 44 tony i ma potencjał wzrostu do 50 ton. Lynx KF-41 został zademonstrowany z wieżą Lance 2.0, uzbrojoną w armatę 35 mm i współosiowy karabin maszynowy kaliber 7,62 mm. KF-41 może przewozić załogę składającą się z 3 plus 8 pasażerów. Jest napędzany silnikiem o mocy 1140 koni mechanicznych i rozwija prędkość maksymalną 70 km na godzinę. Szacowana cena jednostkowa wynosi około $11 milionów. Miejsce drugie. CV-90. Combat Vehicle 90 lub Streets for Dawn 90 to szwedzki bojowy wóz piechoty. Prototypy CV-90 zostały zaprezentowane na przełomie lat 80. i 90., a pierwsze egzemplarze zjechały z taśmy produkcyjnej w 1993 roku. W sumie sprzedano ponad 1100 pojazdów tego typu. Służy jako typowy BWP, ale jest również platformą dla pojazdów do innych zadań. W podstawowej wersji dla wojsk lądowych Szwecji wyposażono go w automatyczną armatę Bofors 40 mm, 30 lub 35 mm Bushmaster dla wersji eksportowych. Oprócz typowego wozu wsparcia może służyć jako wóz dowodzenia, samobieżny moździerz czy nawet lekki czołg, po wyposażeniu w armatę 105 lub 120 mm. CV-90 napędzany jest silnikiem o mocy 550 koni mechanicznych. W podstawowej wersji CV-90 może rozpędzić się do 70 km na godzinę na drodze i 45 km na godzinę w terenie. Załogę stanowią 3 osoby, a w przedziale desantowym można przewozić do 7 żołnierzy. Pancerz chroni pojazd przed przeciwpancernymi pociskami 14,5 mm, a po zastosowaniu dodatkowego pancerza Mexas ochrona obejmuje pociski do 30 mm włącznie. Szacunkowy koszt jednostkowy CV-90 może wynosić ponad $9 milionów. Miejsce pierwsze. Puma. To niemiecki bojowy wóz piechoty, mający zastąpić w Bundeswehrze pojazdy Marder 1. Bojowy wóz piechoty Puma to BWP nowej generacji. W porównaniu z Marderem 1 jest znacznie cięższy, silniej uzbrojony i opancerzony. Konstruktorzy Pumy bardzo wiele uwagi poświęcili ochronie żołnierzy. Pojazd jest zabezpieczony przed ostrzałem z przodu i z boków, z armat kalibru nawet do 30 mm, a szanse przetrwania na polu walki zwiększa dodatkowo opcjonalny, aktywny system obrony MUSS Multifunction Self-Protection System. Puma jest także w stanie przetrwać wybuch 10 kg ładunku pod pojazdem. Pojazd jest uzbrojony w 30 mm armatę, karabin maszynowy, granatnik i przeciwpancerny pocisk kierowany Spike. Wysoki poziom ochrony pancernej i silne uzbrojenie zostały okupione znaczną masą. W zależności od konfiguracji Puma waży od 31 do 43 ton. Ta górna wartość to odpowiednik masy niektórych wariantów czołgów T-72. Prędkość maksymalna to 70 km na drodze, a zasięg pojazdu do 600 km. Puma to bardzo drogi pojazd. Przy cenie jednostkowej, która wzrosła do $17 milionów, jest droższy od czołgu Leopard 2A7.